Cześć, witajcie na kanale Nowe Życie. Ja jestem Sławek, a w dzisiejszym odcinku, już kolejnym odcinku z serii turystycznej po południowych Niemczech, gwiazdą odcinka jest Ludwigsburg. Dzisiaj, jak w każdym z tych odcinków, pokażę Wam kilka ciekawostek historycznych o samym mieście i ciekawe miejsca, jakie można zobaczyć, odwiedzając Ludwigsburg. Zapraszam! Podobnie jak w Esslingen am Neckar z poprzedniego odcinka, który możecie znaleźć w karcie w rogu ekranu, w Ludwigsburgu również znajdują się ślady osadnictwa z epoki kamienia. Potwierdzono tutaj stały pobyt ludzi w neolicie przez niemal 2500 lat, a jest to datowane na okres od 5700 do 3300 roku przed naszą erą. Ślady ich pobytu były znajdowane na terenie jednej z dzielnic Ludwigsburga, Schlusslesfeld. Obecnie Ludwigsburg zamieszkuje około 93 tysiące ludzi, więc bardzo podobnie jak wspomniane wcześniej już Esslingen am Neckar. Znajduje się w podobnej odległości do Stuttgartu właśnie jak Ludwigsburg. Na tym jednak podobieństwa się kończą, ponieważ Ludwigsburg nie rozwijał się tak jak większość europejskich miast od średniowiecza, ale został założony na początku XVIII wieku. To były czasy, w których monarchowie bardzo często budowali swoje rezydencje poza miastami na wzór Wersalu. I tak właśnie było też z Ludwigsburgiem, kiedy książę Eberhard Ludwig von Württemberg z Wirtembergii zapragnął swój pałac w 1704 roku. Na początku miała to być jedynie baza wypadowa na polowania, ale z czasem zauważono, że pałac ma dużo większy potencjał reprezentacyjny. Dlatego zaplanowano cały jeszcze dodatkowy kompleks mieszkalny, całe miasto na planie siatki z dużymi, szerokimi ulicami i z wielkimi parkami wokół pałacu. Pozwoliło to na wyeksponowanie samego pałacu na tle innych budynków, co nie miało miejsca w średniowiecznym Stuttgarcie. Nie było to możliwe, ponieważ były tam ulice ciasne jeszcze, które się rozwijały w średniowieczu. Dzisiaj pałac ten w Ludwigsburgu pozostaje najstarszym, najbardziej zachowanym, niezniszczonym, największym barokowym pałacem w Niemczech. Ambicje księcia były większe niż tylko budowa rezydencji. Polecił wybudować budynki mieszkalne na zachód od swojego pałacu. Rynek i centrum były zaprojektowane przez włoskiego projektanta tak, aby były na 2 piętra, tak aby nie było pomiędzy nimi przestrzeni. Aby zachęcić ludzi do osiedlenia się w Ludwigsburgu, zaproponował zniesienie podatków na 15 lat, darmową ziemię oraz materiały budowlane. Później nawet do tej listy dodano wolności wyznania religijnego, ale pomimo tych zachęt miasto rosło bardzo powoli, a powodem do tego były arystokratyczne ambicje księcia. Książę wymagał, aby mieszkańcy Ludwigsburga mieli majątek co najmniej 1000 talarów i nie mogli być rolnikami. W ten sposób chciał stworzyć miasto reprezentacyjne z mieszkańcami, którzy nie parają się pracą na roli.
No, projekt ten jednak się nie powiódł i większość mieszkańców było z niższej klasy społecznej, którzy byli zatrudnieni na usługach w książęcym pałacu. Rozwiązaniem na ten problem stała się jedna decyzja księcia, który podczas gdy w 1718 roku Ludwigsburg otrzymał prawa miejskie, książę przeniósł stolicę ze Stuttgartu do Ludwigsburga i jednocześnie zagroził wszystkim urzędnikom i oficjalom, że jeżeli nie przeniosą się za nim do stolicy Wirtembergi, czyli do Ludwigsburga, to zostaną zwolnieni. Zachowały się nawet komentarze ludzi u elit na temat decyzji księcia o przeniesieniu stolicy ze Stuttgartu do Ludwigsburga i na przykład konstytucjonalista Johann Jakob Moser komentował, że ludzie przeprowadzali się do dziury z na pół wykończonymi domami, a pruski pisarz Karl Ludwig von Pulnitz pisał, że książę rujnuje Stuttgart i nigdy nie zrobi z Ludwigsburga prawdziwego miasta. Przypuszczenia te jednak się nie sprawdziły, ponieważ w chwili śmierci księcia w 1733 Ludwigsburg zamieszkiwało już ponad 6 000 ludzi, a była to połowa ówczesnej populacji Stuttgartu. Ludwigsburg nie miał jednak dobrej sławy wśród mieszkańców księstwa Wirtembergi, a wszystko za sprawą tej rezydencji, która się znajduje za moimi plecami, którą książę podarował swojej kochance, Wilhelminie von Grevenitz. Lud był wciąż przywiązany do swoich wartości religijnych i był wzburzony rozwiązłością księcia, podczas gdy jego żona Joanna Elisabeth von Baden-Durlach wciąż przebywała w rezydencji w Stuttgarcie. Ludzie więc przekornie nazywali to miasto Lumpenburg. Dziś w budynku można odwiedzić małą knajpę, w której można zjeść coś ciepłego i poczuć trochę historii. Romans księcia na tym jednak nie ucierpiał, a po 15 latach budowy w 1928 roku ukończono tą rezydencję, która stoi za mną. Rezydencja się nazywa Favorite i była to faktycznie już teraz baza wypadowa księcia na polowania, ale też na spędzanie swojego wolnego czasu ze swoją kochanką, której zresztą ten pałac później podarował. Cały pałac wchodzi kompleks pałacowy w Ludwigsburgu, ale jest on otoczony wielkim parkiem Favorite, który jest zalesiony, alejki są w cieniu, więc jest to doskonałe miejsce na spacer, żeby się ochłodzić w ciągu upalnego dnia, a po alejkach również chodzą sarenki wśród drzew, które nie boją się ludzi, więc jest to niezwykłe doświadczenie, żeby odwiedzić właśnie ten park. Po śmierci księcia Eberharda Ludwika z Wirtembergi władzę objął Karl Aleksander i przeniósł stolicę z powrotem do Stuttgartu, a za nim z miasta wyjechała niemal połowa mieszkańców. Aby przeciwdziałać wyludnieniu, założono tutaj zakład karny, a w późniejszym czasie fabrykę porcelany, już za panowania Karla Eugena, który z kolei znów przeniósł stolicę do Ludwigsburga. Książę Karl Eugen polecił także wybudować zamek przy jeziorze, który nosi nazwę Monrepos. Widzicie go za moimi plecami. W 1768 wraz z gośćmi odwiedził skończony pałac, przypływając w weneckich gondolach. Dziś w parku, przy jeziorze i przy zamku można spędzić słoneczne popołudnie, popływać sobie na łódce lub zrobić piknik. Pamiętajcie jednak, że zamek Monrepos znajduje się troszkę dalej od centrum miasta, więc warto to sobie zaplanować wcześniej, jeżeli chcemy odwiedzić to miejsce.
1775 roku wskutek wyroku o przekroczeniu książęcych uprawnień wydanego przez Cesarską Radę Dworską w Wiedniu ostatecznie stolicę przeniesiono do Stuttgartu. Wiele budynków opustoszało, a ulice zaczęły zarastać roślinnością. Ludwigsburg zaczęto nazywać Grasburg, czyli zarośnięte miasto. Ostatecznie za czasów księcia Fryderyka II, późniejszego króla Wirtembergii, w końcu XVIII wieku ogłoszono Ludwigsburg letnią rezydencją władcy. Ludwigsburg jest świetnym miastem do odwiedzenia podczas wolnego dnia. Jest tutaj dużo ciekawej historii i miejsc z nią związanych, które naprawdę robią wrażenie. Po zwiedzeniu pałacu można się zrelaksować w parkach i ogrodach i wciąż podziwiać ostatecznie zrealizowane marzenie księcia Eberharda Ludwika o założeniu tego miasta. W Ludwigsburgu nie spotkamy domów z muru pruskiego lub innych typowych niemieckich zabytków. To miasto pisze swoją własną historię i warto ją poznać. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek i nie zapomnijcie zasubskrybować i kliknąć dzwoneczka, żeby nie pominąć kolejnego odcinka. I spróbuj też wziąć udział w konkursie. Zostaw komentarz z listy, która wyświetli się teraz na ekranie i spróbuj zgadnąć, które miasto będzie kolejnym, jakie pojawi się w formie odcinka na kanale. Zapraszam do udziału, ponieważ można wygrać pocztówkę z tego miejsca, więc myślę, że warto. Na dzisiaj to wszystko i widzimy się już za tydzień.